Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na moim kanale i dzisiaj na moim stole wylądował model, na który wielu z Was pewnie czekało od dawna i o który wielu z Was mnie pytało. Ja wiem, że jest to całkiem spore spóźnienie i ta recenzja powinna na kanale pojawić się minimum 2 miesiące temu, ale niestety miałem pewną obsuwę i nie mogłem jej zrealizować wcześniej, tak więc lepiej późno niż wcale. Zapraszam Was na materiał. Muszę przyznać, że przez cały ten czas, kiedy model ten stał u mnie na półce, to obrósł w całkiem sporą ilość kurzu i najwyższy czas wreszcie go zrecenzować. Zobaczmy, co czeka na nas wewnątrz. Ojojoj, widzę tutaj druty kolczaste, leżą luzem. Wszystko składamy na raz, nie ma tutaj woreczków oddzielonych i oczywiście instrukcja. No to cóż, moi drodzy, ja zabieram się za budowę. Jak widzicie, figurki mam już złożone i widzimy się dosłownie za momencik. Kubuś to polski improwizowany samochód pancerny, który został zbudowany przez powstańców w sierpniu 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego. Pojazd ten powstał w zaledwie kilka dni w warsztacie przy ulicy Tamka. Do jego budowy wykorzystano podwozie ciężarówki Chevrolet 157 oraz blachy stalowe, które miały chronić załogę przed ogniem nieprzyjaciela. Kubuś, uzbrojony w karabiny maszynowe, brał udział w kilku akcjach bojowych, w tym w nieudanym ataku na Uniwersytet Warszawski. Po zakończeniu powstania Kubuś cudem przetrwał wojnę i obecnie jest eksponowany w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie jako symbol odwagi i umiejętności improwizacji powstańców warszawskich. Model klockowy to najlepsza do figurek skala 1:35, 302 elementy oraz dwie naprawdę intrygujące figurki. Moi drodzy, jestem już z powrotem, a więc omówienie zestawu jak zawsze rozpoczniemy od wszystkich szczegółów oraz detali. Otrzymujemy jeden klocek drutu kolczastego, jedną butelkę, płaską minę talerzową oraz dwie naprawdę zaskakujące figurki. Jedna, czyli żołnierz kolumny motorowej Wydra, który odziany jest w szary kombinezon, na prawym rękawie nosi on biało-czerwoną opaskę, natomiast na lewym posiada on emblematy tejże właśnie motorowej kolumny. Jest odziany również w niebieską furażerkę z poprawnymi oznaczeniami. Figurka naprawdę została wykonana ciekawie, z dbałością o najmniejsze detale. Jedynym minusem, do którego ja się tutaj mogę przyczepić, jest główka, ponieważ ja uważam, że została ona wykonana średnio i te włosy, które wystają spod tej furażerki, po prostu nie pasują, ponieważ urywają się w miejscu, gdzie kończy się twarz i zaczynają boki głowy. Wyszło to według mnie naprawdę przeciętnie, ponieważ jeżeli staramy się, aby te figurki były realistyczne, to według mnie po prostu to do siebie nie pasuje. Te dziwne włosy oraz komiksowe zadrapania, wyszło to po prostu średnio i ja na pewno w swoim modelu po krótkim czasie te główki wymienię. Ta figurka powinna również w swojej dłoni dzierżyć brytyjski karabin maszynowy Bren, natomiast druga figurka to żołnierz plutonu Rafałki. Jak widzicie, ma on dedykowany hełm oraz oznaczenie na swoim lewym rękawie, a na prawym również ma biało-czerwoną opaskę. Ta figurka również bardzo mi się podoba, ponieważ ten tors możemy w naprawdę wiele ciekawych sposobów wykorzystać i uważam, że nadruki, które na niej widzimy, są zrobione bardzo, bardzo zacnie. Figurka ma bardzo ciekawą posturę, wygląda naprawdę dobrze, również z wyjątkiem twarzy, ponieważ uważam, że po raz kolejny ten wyraz twarzy naprawdę mógł tutaj zostać zrobiony zdecydowanie lepiej i po prostu mi się nie podoba. To dziwne spojrzenie, bandaż, który kończy się w takim miejscu, że praktycznie z każdej perspektywy widzimy, że on tam się po prostu kończy i no ten wyraz twarzy po prostu tej figurce nie pasuje. Dlatego ja uważam, że rzeczą, która odbiera urok tym figurkom, są kiepsko wykonane twarze, natomiast cała reszta, dbałość o historyczne detale, jak najbardziej na duży plus. A teraz przejdźmy już do samego modelu. No i co warto na temat tego modelu powiedzieć? Przede wszystkim widzimy tutaj użyte dwa kolory, grafitowy oraz szary i bardzo dużo elementów dedykowanych specjalnie dla tutejszego kamuflażu, czy po prostu malowania, w jakim Kubuś został wykonany. Z przodu pojazdu widzimy po lewej oraz po jego prawej stronie specjalną nazwę, która również w oryginale oczywiście się znajdowała, oraz odwzorowane wszystkie wizjery. Warto wspomnieć o oznaczeniu kolumny motorowej Wydra, którą widzimy na prawej stronie zderzaka. To jest też bardzo fajnym szczegółem, na który wiele osób może nie zwrócić uwagę, a jednak dodaje on poprawności historycznej.
Kubuś ma to do siebie, że ma naprawdę bardzo charakterystyczny kształt i niestety ciężko jest go dobrze odwzorować z klocków, ponieważ tutaj nawet w tej małej skali 1:35 widzimy całkiem sporo nierówności i rzeczy, które po prostu nie pasują, wszelkiego rodzaju przerw oraz kanciastych kształtów. Jednakże mimo tego uważam, że to jest maksimum, co możemy zrobić, nie używając specjalnie wielkiej ilości klocków dedykowanych dla tego zestawu. Dlatego niestety to jest to, że klocki nas w tej kwestii bardzo ograniczają. Warto wspomnieć, że na szczycie tego pojazdu znajduje się karabin maszynowy DP28 oraz włas dla figurki, którą możemy oczywiście tam sobie elegancko umieścić, tylko jest to trochę problematyczne z tym karabinem, ponieważ on ten włas zasłania. Chwilowo, aby lepiej Wam to pokazać, zdjąłem ten karabin maszynowy i w tej chwili doskonale widzicie, że figurka elegancko się tam mieści i ma naprawdę sporo miejsca. Kolejnym ciekawym szczegółem, na który warto zwrócić uwagę, jest to, jak pojazd wygląda od spodu, ponieważ tam widzimy specjalną taką wnękę, dziurę, którą nawet widać ze szczytu pojazdu, kiedy mamy otwarty włas. Służył on oczywiście do tego, żeby załoga mogła się ewentualnie ewakuować i zostało to tutaj również odwzorowane. Może nie jest to zbyt praktyczne, ale uważam, że jest to bardzo ciekawy szczegół. Pojazd porusza się z delikatnym oporem, ponieważ opony zostały skonstruowane tak, że delikatnie haczą o klocek, który znajduje się za nimi, jednak uważam, że nie jest to zbyt duży problem i model dalej jest w stanie się dobrze poruszać. No i teraz chyba najważniejsza kwestia. Co sądzę o nim w porównaniu do starego modelu sprzed kilku lat? Tutaj przede wszystkim znajduje się więcej elementów i pojazd jest zdecydowanie lepiej dopasowany do skali i uważam, że został on tutaj wykonany dokładniej. Z większą dbałością o kształt i detale, no i oczywiście widzimy, że jest tutaj zdecydowanie więcej małych klocków, a poprzedni model składało się głównie z większych elementów, przez co był on również do złożenia prostszy. Kubuś, skoro jeszcze jest dostępny, kosztuje w tej chwili około 120 zł i ja uważam, że model jest warty swojej ceny, ponieważ jest to kultowy pojazd z czasu Powstania Warszawskiego, a te właśnie figurki, które są naprawdę bardzo ciekawym dodatkiem, to obowiązek, jeżeli ktoś z nas interesuje się II wojną światową oraz Powstaniem Warszawskim. Według mnie we współpracy z Trzypakiem Powstania Warszawskiego ten zestaw będzie w stanie stworzyć naprawdę ciekawą, malutką kolekcję. Jeżeli zapytacie, czy ja wybrałbym stary model czy nowy, to wybrałbym nowy, dlatego że znajduje się on w skali 1:35, która jest zdecydowanie bliższa mojemu sercu i po prostu uważam, że ten bardziej mi się podoba, ale każdy może mieć przecież swoją własną opinię. Wobec tego, moi drodzy, bierzcie póki ciepłe i świeże, ponieważ ja uważam, że naprawdę warto i koniecznie pochwalcie mi się, co Wy myślicie na temat tego modelu, czy macie go w swojej kolekcji, albo czy może klasycznie zamierzycie go kupić. Ja dziękuję Wam za uwagę podczas tego materiału i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Pa, pa!